Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj recenzja Mortal Kombat X bądź Mortal Kombat 10, w zależności od tego, jak to woli ten tytuł wymawiać. Od razu muszę powiedzieć, że gra jest bardzo dobra. Nie obyło się jednak bez pewnego mini skandalu, który wyszedł dopiero po premierze tytułu, a o który był specjalnie tak zaplanowany, aby recenzenci mogli ten dość niefajny proceder w swoich recenzjach pominąć, ponieważ on wcześniej nie występował, wystąpił on dopiero po patchu, ale to zaraz Wam za chwilkę o tym opowiem. Mortal Kombat to 10. odsłona serii. Powiem szczerze, że tak jak się zastanawiam, to aż sam nie wiem, kiedy minęło to 9 części. Byłem z serią od samego początku, od pierwszej części, od pierwszego Mortal Kombat. Grałem we wszystkie możliwe gry, części te klasyczne i te Special Force na PlayStation 1, także no, ograłem trochę tego. Nie jestem fanem bijatyk, ale ze wszystkich bijatyk, które są na rynku, Tekken, Dead or Alive, Virtua Fighter, jakieś tam inne, Street Fighter 4, najbardziej zawsze sobie ceniłem Mortal Kombat. Po części dlatego, że jest to ogromna nostalgia, którą mam i bardzo takie pozytywne wspomnienia z serią i każda kolejna część, w każdej kolejnej części starałem się szukać tych wspomnień. Oczywiście po słabiutkich Armageddon, Mortal Kombat właściwie już myślałem, że już się nie podźwignie po tym dziadostwie, które zostało wydane, ale potem oczywiście pojawiła się Mortal Kombat 9 i zapowiadany oczywiście od dawna Mortal Kombat 10. Autorzy podeszli bardzo ciekawie do fabuły. Przede wszystkim, podobnie jak w Mortal Kombat 9, mamy bardzo fajnie zarysowaną fabułę i bardzo mi się to podoba. Podzielona na ileś tam chapterów, nie pamiętam teraz dokładnie ile, w których każdy chapter mamy o określonej postaci z naszego roostera, naszych fighterów. Autorzy, tak jak mówiłem, zastosowali bardzo ciekawy trik, ponieważ gdyby miała to być zwykła dziesiątka, no, gracze by spodziewali się wyglądu fighterów zbliżonych do dziewiątki. Więc zrobili bardzo fajny trik, przenieśli akcję o 20 lat w przód. Czyli mamy wszystkich bohaterów, ale starszych o 20 lat. Także mamy starego Johnny'ego Cage'a, mamy starego Sub-Zero i Skorpiona, Sonię, a do młodych wojowników dołączyli dzieci naszych bohaterów, czyli córka na przykład Jasona Biggsa, córka Sony Blade i Johnny'ego Cage'a i tam jakichś dwóch jeszcze innych patałachów. Jeden, zawsze zapominam jak on się nazywa, tego ślepego syn, takiego z taką szmatą na oczach od podłogi. Także ogólnie sporo fighterów się pojawiło. Jednak od razu muszę powiedzieć dla wszystkich fanów Mortala, że ten rooster tych klasycznych bohaterów, których znamy od dawna, jest o wiele lepszy niż ten rooster tych nowych bohaterów. Dostaliśmy podwójną Torfera, chyba tak się nazywa, nie pamiętam tych nowych, Devora, ale muszę przyznać, że ci nowi bohaterowie nie są tak fajnie zrobieni jak ci starzy. Oczywiście tutaj rządzą klasyczne postacie, Sub-Zero, Skorpion, jest też Liu Kang, już w posiwiałych włosach. No ogólnie bardzo fajnie to wszystko wyszło. Sama fabuła oczywiście jest, słuchajcie, fajna, jest bardzo ciekawa, ale dla osób, które znają Mortala. I to nie, że wiedzą, co to jest Mortal Kombat, ale grały przynajmniej z tych 10 w 8 części, ponieważ bohaterowie rzucają przeróżnymi ksywkami. Pojawiają się bohaterowie, których nawet nie wymieniają z imion, jak na przykład Striker albo Sindel, których zabrakło w roosterze naszych wszystkich postaci, ale pojawiają się w cutscenkach. Także sporo tutaj trzeba ogarnąć pod względem całej historii, tak? Mortal Kombat. Pojawia się nagle Nightwolf. Jeżeli nie wiesz, to nie wiesz, kto to w ogóle jest. On się pojawia tylko na chwilę w cutscence, potem go oczywiście już nie ma, także takich sytuacji jest dosyć dużo. I powiem Wam szczerze, że chociaż ja może nie jestem jakiś mega ogar w historii Mortal Kombat, ale znam, powiedzmy, obudzony o północy potrafię wymienić bohaterów, przynajmniej ze 20 z Mortal Kombat, to sam się też tutaj gubiłem, słuchajcie, sam się też trochę gubiłem i ciężko mi było czasami pojąć właściwie, co to w ogóle się dzieje. Cutscenki są bardzo długie, słuchajcie, to jest też właśnie warto wspomnieć, że nie są to one tak długie jak w Metal Gear Solid, ale są długie.
Głównie cutscenki polegają na rozmowach i oczywiście świetnie wyreżyserowanych choreografiach walk. I tutaj w cutscenkach mamy nowość, czyli quick time eventy, gdzie podczas cutscenek możemy w odpowiednim momencie naciskać przyciski i nasze postacie będą, czy też nasz bohater będzie z przeciwnikiem walczył dzięki właśnie tej świetnie wyreżyserowanej cutscence. Sama walka nie zmieniła się od 9. Oczywiście podbito rozdzielczość, podbito ilość klatek na sekundę, ale o tym za chwilę. Dodano troszkę nowych ciosów wykańczających, bo tam doszły chyba brutality, których w 9 wydaje mi się, że nie było. Jeżeli były, to przepraszam, ale nie pamiętam. W każdym razie tutaj każda postać ma po 2 fatality i do 6 różnych brutality. Są to ciosy mogące skończyć walkę zanim upłynie cała energia. Po wykonaniu jakiegoś komba można wykonać cios brutality, który automatycznie kończy walkę. Także to jest chyba nowość. Tego chyba w 9 wydaje mi się, że nie było. Powracają oczywiście świetne X-raye, tym razem naprawdę bardzo pokazane w sposób bolesny, co tam się dzieje. Mamy, dla tych co nie wiedzą, w momencie kiedy mamy jakiś charakterystyczny cios danej postaci, jakby widzimy wszystko, co dzieje się z kośćmi oponenta, z mięśniami, jak są przełamywane kręgosłupy, roztrzaskiwane ciachy, wyjmowane chyba żołądki czy tam wątroby. No masakra, po prostu masakra. Muszę przyznać, że poziom brutalności w tej grze jest bardzo wysoki, ale nie odstaje od tego, co widzieliśmy w Mortal Kombat 9. Oczywiście każda z postaci ma nowe fatality, przeróżne. Tym razem oczywiście te fatality dzięki zastosowaniu, dzięki temu, że gra jest na konsolę nowej generacji i oczywiście na, no tutaj o PC-tach też oczywiście muszę wspomnieć, ale chodzi mi głównie o konsolę nowej generacji, pozwoliło stworzyć naprawdę ciekawie wyglądające fatality. Niektóre, jak na przykład obcinanie fragmentu głowy i tutaj wpada twarz, wypływa mózg i kawałek języka drga, no po prostu niektóre rzeczy to trzeba samemu zobaczyć, bo aż od samego patrzenia boli, gdy się na to zerka. Nowością w grze, też której nie było w 9, jest możliwość użycia pewnych fragmentów otoczenia, aby wydostać się z rogu planszy. To jest oczywiście w bijatykach jedna z, w mojej ocenie, z bolączek, ponieważ kiedy uda się przeciwnika zaprowadzić, zagonić w kozi róg, można tam go ładować po prostu do końca rundy i on nie ma za bardzo szansy się wydostać, natomiast tutaj mamy teraz możliwość pod jednym klawiszem uniknięcia takiego właśnie zakleszczenia się w rogu i przedostania się na środek planszy, także też to jest nowość. Mamy oczywiście sporo plansz, na których walczymy, ale tutaj muszę powiedzieć, że to wypadło troszkę słabo i pod względem plansz ustępuje na przykład Street Fighterowi 4 czy nawet temu Tekkenowi, który też miał bardzo świetne zaprojektowane areny. W Mortalu oczywiście troszkę to słabiej wygląda. Same postacie, słuchajcie, są wykonane po prostu przepięknie. To są, ja to uwielbiam nawet patrzeć na nie, jak one stoją. To są po prostu gotowe modele figurek, z których można by było, z tego co widzę na ekranie, można by było tworzyć rewelacyjne figurki. Naprawdę postacie są wykonane przepięknie. Oczywiście standardowo z wyłączeniem postaci kobiecych i ich twarzy, które są wyjątkowo jak zwykle paskudne i wyglądają jak po prostu babochłopy albo taka troszkę bawarska uroda. Kobiety wypadły naprawdę źle, ale to chyba w każdym Mortalu tak było. Chyba tylko w tych digitalizowanych Mortalach jeszcze te kobitki wyglądały ładnie. Pamiętam, że w pierwszej części Sonia to była taka blondyneczka. Natomiast tutaj no, te twarze... Ale to jest też ciekawe, porównajcie sobie, jeżeli macie możliwość na przykład zobaczenia sobie na moich gameplayach albo na YouTubie, porównajcie sobie widok na przykład Shinoka, takiego starego dziada, który przypomina mi twarz Andego Serkisa z ostatniego bossa, z Bohana chyba, z Heavenly Sword, z na przykład twarzą, nie wiem, córki Jacques Biggs albo chociażby tej Sony Blade. Jest straszna różnica pomiędzy twarzami męskimi a twarzami żeńskimi. Wydaje mi się, że te twarze żeńskie trochę były tak jakby od niechcenia robione. No ale oczywiście to jest bardzo moje subiektywne zdanie. Moja żona na przykład twierdzi, że wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Podobnie jak w części 9, nasze postacie podczas walki ich ciało ulega obrażeniom.
Jednakże jest to już nie tak dosadne jak w 9. Jeżeli pamiętacie, w 9 części w pewnym momencie na przykład tutaj było widać żebra albo coś. Tutaj tego tak nie ma. Bardziej to stonowano, stworzono bardziej realistyczne te podniszczenia ubrania i twarzy obitej, także nie ma już takiego hardcore'u jak było w 9. Co w sumie no, jest ok. No. W sumie w tamtej 9, jak te żebra było widać tutaj, coś, no to było już takie trochę naciągane faktycznie. Co jeszcze miałem powiedzieć? Właśnie zapomniałem coś bardzo, bardzo ważnego, ale to nic, to mi się przypomni później. Tak jak mówiłem, naszych fighterów jest sporo. Dodatkowo na kolejnych DLC podobno ma się pojawić Jason Voorhees i może to będzie drugie DLC, które kupię w swoim życiu do jakiejkolwiek, kiedykolwiek gry, bo akurat Jason Voorhees jest jeden z moich ulubionych bohaterów i faktycznie on tutaj idealnie by mógł pasować do tego Mortala. Słuchajcie, jak się gra? Jak się gra? No właśnie, tutaj jest dość dziwna sprawa pod kątem ilości klatek animacji. Gra śmiga w 60 ramkach, natomiast jeżeli zapuszczamy X-Raya, ilość klatek spada do 30. I to widać. To niestety widać, że przy X-Rayach obraz nie jest tak płynny jak przy normalnej walce. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem dlaczego to tak stworzono, ale niestety tak jest. Gra się bardzo fajnie, gra jest bardzo szybka, widowiskowa, lanie się po gębach jest naprawdę bardzo emocjonujące, bardzo fajny tryb story. Tetowałem jeszcze poszczególne tryby online, zagrałem parę razy, ale nie udało mi się ani razu wygrać niestety, ale tutaj to jest raczej wina tego, że ja w bijatyki nie jestem dobry. Na padzie w bijatyki to już w ogóle już masakra. Także ogólnie muszę przyznać, że sama radocha z grania w Mortal Kombat jest bardzo wysoka i gra się po prostu w to świetnie. Szczególnie, że autorzy całe szczęście zostawili tych klasycznych bohaterów, których lubimy, aczkolwiek brakowało mi paru. Między innymi brakowało mi Strikera, którego bardzo lubiłem od trzeciej części Mortal Kombat, i Kabala, którego też lubiłem od trzeciej części Mortal Kombat. One, co prawda, te postacie występują w cutscenkach. Nie będę Wam zdradzał, dlaczego występują w cutscenkach i co tam się z nimi działo. To jest oczywiście już by było spoilowanie, ale oczywiście one w tym rosterze tych fighterów do grania niestety ich oczywiście no, nie ma. Nowością też jest to, że mamy tak zwane frakcje. Frakcji jest 5. Na samym początku gry deklarujemy przynależność do jakiejś frakcji, czyli na przykład Lin Kuei, Special Force i tak dalej, i tak dalej. Jest 5 tych frakcji i każda walka, którą będziemy toczyć, którą będziemy wygrywać, dodaje jakby do głównej puli całej frakcji, czyli zbieramy punkty dla całej frakcji. Frakcja jest globalna, ona sobie liczy tam, no teraz pewnie już parę tysięcy graczy, poszczególne frakcje, i oczywiście im więcej zbieramy punktów, tym siła naszej frakcji rośnie. Widzimy to na takich fajnych wykresach. Bardzo sprytny sposób, aby jakoś łączyć graczy, społeczność graczy właśnie po to, żeby zbierać punkty dla frakcji, w której się jest. Świetnie pomyślane, muszę przyznać, i w pewien sposób wydłuży to żywotność tytułu, także bardzo, bardzo fajnie to zostało pomyślane. Oczywiście wracają też wieże. Niestety tutaj muszę powiedzieć minus. Spory minus. W 9 była świetne granie tamtej wieży, czyli granie na poszczególnych arenach z ciekawymi modyfikatorami. A to raz nie mieliśmy rąk, a to raz byliśmy zatruci, a to nie można było skakać, a to nie można było blokować, i każda kolejna plansza miała taką jakąś ciekawostkę, którą trzeba było przejść. Tutaj niestety z tego zrezygnowano i mamy randomowe przeszkadzajki, które nie do końca mi się podobają. Wolałem jednak już z góry predefiniowane kolejne wyzwania, natomiast teraz te znajdźki, te modyfikatory są całkowicie randomowe, one się dodają przed walką. Także to też mi się do końca nie podobało, chyba że zostanie to dodane oczywiście po jakimś czasie. Mamy też wyzwania, czyli wyzwanie na przykład dzienne, żeby przejść jakąś tam drabinkę iluś tam przeciwników, żeby pokonać. Wyzwanie mamy tam chyba tygodniowe, czyli mamy tydzień na skończenie jakiejś tam drabinki i tak dalej, i tak dalej. Każda oczywiście wygrana, każda drabinka, każdy element, który przejdziemy, dodaje punkty do naszej frakcji i dodaje oczywiście też coinsy. I tutaj mamy największy, w mojej opinii, zgrzyt. Aby odblokować
postacią, drugie Fatality, aby odblokować Brutality, aby odblokować dziesiątki różnych innych badziewnych rzeczy w krypcie, czyli jakieś tam artworki, jakieś koncept arty, modele 3D, które możemy sobie oglądać, różne nowe ubranka. Musimy zbierać coinsy. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. Zanim gra miała premierę, miałem grę jakieś 4-5 dni przed premierą, na wygranej jednej walce zdobywało się około 2000 coinsów, co było dosyć dużo. Niektóre grobowce, żeby otworzyć w krypcie, wymagają na przykład 7000, niektóre 1000, niektóre 300 monet, ale 2000 monet to było dosyć dużo. Dnia pierwszego, czyli w dniu premiery, pojawił się patch, który uciął ilość zarabianych monet o 90%. Teraz walka, w której zarabiałem 2000 monet, aktualnie za nią dostanę 200 monet. Pomyślcie, ile trzeba walk stoczyć wygranych, aby na przykład odblokować jedną kryptę za 8000 monet. To jest bardzo, bardzo dużo. Dlaczego tak się stało, zapytacie? Ano dlatego, że możesz sobie to ułatwić. Za 80 zł możesz kupić DLC, czy też dodatek, który odblokuje Ci wszystkie elementy w krypcie. Ale kosztuje to 80 zł. Także muszę przyznać, że to mnie strasznie zmierziło i o ile na początku byłem zafascynowany tą grą, to po dniu premiery, kiedy pojawił się ten patch, no nie wierzyłem własnym oczom, że ludzkość, czy też twórcy mogą być aż tak, słuchajcie, chciwi. Oczywiście możemy to odblokować bez wykupowania takich dodatków, tylko trzeba grać dzień i noc, zdobyć nam nie wiem ile, no żeby odblokować wszystko w krypcie to pewnie nie wiem, ze 100 000 monet, no to pomyślcie ile to trzeba stoczyć walk. Dodatkowo doszło jeszcze płatne Fatality. Tak naprawdę to nie są płatne Fatality, a ułatwione użycie Fatality. Każde wykonanie Fatality polega na wklepaniu odpowiedniej sekwencji klawiszy. Deweloper wpadł na pomysł, że można zarobić na łatwym wykonywaniu Fatality. Dostajemy taki token, dzięki któremu wykonanie Fatality sprowadza się chyba do naciśnięcia dwóch przycisków. I teraz tak, nie chcę tutaj skłamać, za 5 albo 8 zł dostajemy 5 takich tokenów, z których każdy umożliwia jedno łatwe wykonanie Fatality. To nie jest przypisywane łatwe Fatality do każdej postaci, to jest jedno wykorzystanie tokena, tak? I tam jeszcze za wyższą cenę mamy 30 łatwych Fatality. Ok, może jest to jakaś nowy sposób drenowania kieszeni i wyciągania pieniędzy na całkowicie niepotrzebne bzdury. No ale jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy, jakiś tam Maharadża w Arabii Saudyjskiej, który gra w Mortala, bo nie ma rąk, tylko ma bioniczne ręce, może dla niego jest to trudne i kupuje sobie takie łatwe Fatality, może, nie wiem. W każdym razie nie widzę opcji w ogóle, żeby ktokolwiek to kupił. Jeszcze rozumiem to odblokowanie tej krypty, ale powiem Wam szczerze, że po tym patchu, co odwalili, myślę, że nikt tego nie będzie chciał kupować z przekory po prostu. Z przekory, że to jest po prostu nabijanie w butelkę, tak? Dodatkowo po zakupie całego Mortala jeszcze 8 dyszek, abyś mógł cieszyć się w pełni z Mortala, czyli mieć odblokowane wszystkie Fatality, wszystkie Brutality, bo tak jak mówię, one wszystkie są zablokowane, dopiero w krypcie musisz je odblokowywać. I powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę w mojej opinii straszna żenada. O ile po skończonej Story Mode miałem chyba około 50 000 monet, może troszkę mniej, próbowałem przejść drugi raz Story Mode i po jednej walce, czy tam po 3 walkach zdobyłem niecałe 300 monet. Nie, tak się nie będziemy niestety bawić. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, będziecie się bawić bardzo fajnie. Gra jest świetna, nadaje się do grania szczególnie na 2 osoby, kiedy emocje są jeszcze większe. Ma świetną grafikę, no i to jest Mortal Kombat. Krew się leje, flaki, mózgi, wszystko macie tutaj elegancko pokazane, jak tylko chcecie. Wygląda to naprawdę fantastycznie. No ale spory zgrzyt z tymi płatnymi DLC,
które są w mojej opinii takim typowym wyciąganiem pieniędzy za bzdury, tak? Ja rozumiem tego typu zastosowanie w jakiejś tam docie, czy lolu, czy tam w jakichś tych grach, które gracie, że nie wiem, kupujecie jakieś tam skórki postaci, no ale gra jest darmowa, taka jest różnica, tak? Możecie grać w to za darmo i dostać oczywiście, kupować sobie dodatkowe jakieś tam przedmioty, żeby twórcy mogli utrzymać serwer, ale jeżeli ja płacę pełną cenę za grę, i jeszcze dodatkowo muszę zapłacić 80 zł, żeby móc cieszyć się z pełnej gry, czyli mieć takie pełne doznanie, tak, ze wszystkimi ciosami, ze wszystkimi tymi wykończeniami, no to sorry Winnetu, ale nie tędy droga. I myślę, że albo to zdejmą, albo przywrócą sposób zarabiania tych monet tak jak było przed premierą, bo to co jest teraz, no to jest po prostu dramat. Tak czy tak, polecam Wam serdecznie Mortal Kombat. Gra się w to naprawdę fantastycznie. To jest po prostu ten Mortal, to jest od 9 części. To jest ten Mortal, na jakiego ja czekałem od pierwszych trzech części. Wszystkie te późniejsze udziwnienia, jeżeli pamiętacie. Go-karty Mortal Kombat, Tetris Mortal Kombat, szachy Mortal Kombat. Na co to komu? Liczy się oczywiście lanie po gębach, fajnie wykonani zawodnicy, mnóstwo różnych ciosów, wykończeń. To wszystko się liczy, te wszystkie dodatki to jest tylko jakiś tam, wiecie, badziew, tak? Barachło, które nie powinno mieć miejsca, w ogóle nie powinno się to znajdować w serii Mortal Kombat. Ale tak czy tak, Mortal Kombat cenię sobie bardzo wysoko, ale pamiętajcie, że za cenę, którą kupujecie, nie dostajecie pełnej gry. Dostajecie przedsmak tego, co dostaniecie za dodatkowe 80 zł. O, i tak powiem. I to tyle. Oczywiście zależy Wam decyzja na temat kupna Mortala, zależy od Was. Jeżeli lubicie bijatyki, gorąco polecam. Jeżeli nienawidzicie wyciskania kasy na wszystkim, co się da, raczej odradzam Mortal Kombat, bo no można się zirytować i to oczywiście porządnie. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. La la la